Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was recenzję Horizon Zero Dawn, grę, która ekskluzywnie pojawiła się na PlayStation 4. Wybaczcie dzisiaj mój głos, jak słyszycie nadal jestem dosyć chory, ale postanowiłem zebrać się w sobie i pomimo gorączki i choroby nagrać dla Was tą recenzję. Na początek mała taka historia Horizon, bo jestem tą osobą, która po zobaczeniu pierwszych trailerów Horizona zupełnie mnie ta gra jakoś tak nie interesowała. I utwierdziłem się w tym wraz z kolejnymi trailerami, z tym hypem pompowanym przez Sony, że jest to gra, którą mogę sobie odpuścić, że ona mnie nie interesuje. Nie wiem, po części dlatego, że wydawało mi się trochę to głupie, takie walka z tymi robozwierzakami i postanowiłem, że w sumie mogę sobie odpuścić, ta gra zupełnie mnie nie interesuje. I troszkę za sprawą znajomych, którzy stwierdzili, że warto zagrać, że ta gra ładnie wygląda, że jest super i tak dalej. Troszkę za sprawą właściwie ich namów postanowiłem kupić swoją kopię i samemu sprawdzić i w sumie nie żałuję, bo gra jest całkiem ok. Nie jest to najlepsza gra, w jaką grałem zdecydowanie i posiada sporo problemów, natomiast jest to gra, w którą faktycznie warto zagrać. Śmieszne było to, że potem po tym E3, kiedy były te trailery, spotkałem się z paroma osobami na WGW czy tam na PGA i sporo ludzi mówiło, że było tak zachwyconych tą grą, że tak czeka na tego Horizon. Byłem mocno zdziwiony, bo dla mnie ta gra naprawdę nie była niczym specjalnym, ale powstała ogromna jakby taka fanbaza ludzi, którzy czekali na tą grę z utęsknieniem i to jest oczywiście pozytywne, no bo to jest jakby nowa IP Sony od takiego powiedzmy już zasłużonego dewelopera, od Guerrilla Games, którzy między innymi stworzyli kultowe dzisiaj niektóre części, bo nie wszystkie, niektórzy nie lubią Killzone'a. Ja akurat jestem tą osobą, która lubi Killzone'a trójkę i podobał się mi się też Shadowfall. Natomiast Horizon jest jakby całkowicie nowym doświadczeniem. W grze wcielamy się w rudowłosą Aloy, to jest ta kobitka, którą widzimy tutaj na okładce. Prawdopodobnie fabuła, czy też taki zarys ogólny fabuły rozumiecie. Aloy jest takim wyrzutkiem, pękartem, nikt nie chce się z nią bawić. Jak ma się pies z nią bawić, to jej wieszają kiełbasy na szyi, ogólnie rzucają w nią kamieniami, jest ogólnie smuteczek. No ale Aloy okazuje się, że być jedyną osobą, która może uratować świat po raz kolejny. Wszystko dzieje się po upadku naszej cywilizacji, nie będę mówił ile, ale ileś tam lat po upadku naszej cywilizacji, cała cywilizacja dotychczasowa wróciła, można powiedzieć, do takiej troszkę epoki kamienia łupanego. To nie jest do końca prawda, bo korzystają z tych niektórych technologii. Aloy znajduje taki specjalny przyrząd, który wygląda troszkę jak słuchawka do Bluetootha, który się nazywa Focus i od teraz ma możliwość skanowania otoczenia w poszukiwaniu różnych rzeczy, może skanować też wrogów i pokazuje ten fokus, gdzie są ich słabe punkty. No właśnie, cały świat został zdominowany przez roboty, które przypominają nam ludzkie zwierzaki, które właściwie po tym całym świecie tam krążą. Mamy latające i mamy biegające, mamy takie robokonie i robotygrysy i inne tam różne cuda. No i te wszystkie zwierzaki są oczywiście negatywnie są wrogo nastawione do człowieka, no i w przypadku, kiedy znajdziemy się w ich polu widzenia, no rozpoczyna się walka. Z Horizonem miałem na początku taki problem, że dla mnie był bardzo wysoki próg wejścia w tą grę. Przede wszystkim sam prolog, który w mojej oczywiście, mówię tylko o sobie, w moim przypadku trwał 5 godzin, był zdecydowanie za długi i strasznie zaczynał nużyć. Przez prolog rozumiem moment od uruchomienia gry, aż do momentu, kiedy otwiera się przed nami cały świat, po którym możemy się poruszać, czyli mamy dostęp całkowicie do całej mapy. Oczywiście ten prolog mógł trwać krócej. Ktoś może powiedzieć, no to dlaczego nie przyszedłeś szybciej? To ja odpowiem, a wiedziałem? No nie wiedziałem. Więc grałem sobie tak, jakbym wiedział, że to będzie tyle trwało, to bym raszował, ale nie wiedziałem, więc zajęło mi 5 godzin. Muszę przyznać, że strasznie mnie ten prolog zmęczył. Jeśli chodzi o ten punkt wejścia, za długo. Ja rozumiem, że Guerrilla starała się pokazać taką ekspozycję całej tej postaci, jej dorastanie, jej problemy i dlaczego ona potem stała się taka zdeterminowana i tak dalej, ale za długo. Można to było grać w godzinę, można to było nawet ograć jakimś takim filmikiem z jakimiś tam flashbackami, natomiast tutaj musimy to ograć i to jest faktycznie dosyć długo i pod koniec tego prologu zaczynała wdzierać się nuda, która jest w mojej opinii bardzo poważnym problemem też Horizona.
Gdy dostajemy dostęp do całej mapy, przed nami otwiera się cały ogromny świat. I to tutaj muszę przyznać, że jeżeli chłoniesz gry oczami, konsumujesz je oczami, jak wielu myślę graczy, to zdecydowanie Horizon powinien być na Twojej liście zakupów, bo Horizon wygląda przepięknie. Jeśli pamiętasz fantastyczny poziom z Uncharted Madagaskar, to Horizon daje Ci ten Madagaskar, tylko że w sandboxie. Masz ogromną mapę, gdzie wszędzie jest Madagaskar. Wygląda to naprawdę fajnie. Autorzy postarali się, żebyśmy mieli tereny zalesione taką naprawdę gęstą dżunglą i mamy góry, i mamy ośnieżone szczyty, i jest pustynia, i są rzeczki, jeziorka, jakieś stare, zniszczone miasta. No tutaj trzeba przyznać, że pod kątem przygotowania mapy poszło masa pracy i gra wygląda obłędnie. Nie powiem, że jest to najładniejsza gra na PlayStation 4, ponieważ każdy z Was musi to ocenić samodzielnie. Jedni powiedzą, że jednak gorzej od Wiedźmina, inni stwierdzą, że gorzej od Primala i tak dalej, inni gorzej, że od Uncharted. Niemniej zdecydowanie Horizon jest w 5 najładniejszych grach na PlayStation 4 i trzeba przyznać, że przepraszam, to co udało się autorom uzyskać na konsoli, no robi wrażenie. Jest taki moment w pewnej grze, kiedy, znaczy tutaj ogólnie jak stoicie na przykład na ogromnym terenie, widzicie, że te trawy poruszają się pod wpływem wiatru, różne te trawy, właśnie, bo to też jest tak, że to nie jest jedna trawa zasiana na całym, tylko że są różne te rośliny, one się tam, wiecie, poruszają przez listowia, przebija światło. No wygląda to naprawdę fenomenalnie, szczególnie zmierzch i świt wyglądają rewelacyjnie. Jeden z takich elementów, który mnie bardzo zaskoczył, znalazłem takie drzewo, po którym spacerują małe mrówki i wnoszą liście na górę drzewa. I to widać, jeżeli przybliżysz kamerę, widzisz malutkie mrówki, z których niektóre trzymają listki i wchodzą, no niesamowite przywiązanie do detali. Pod kątem graficznym nie mam się tutaj do czego przyczepić, bo wygląda to naprawdę fajnie. Samy ten design tych zwierzaków też jest ok. Ja ogólnie nie przepadam za taką wizją, powiedzmy, takich robozwierzaków, ale doceniam kunszt grafików, którzy włożyli w to, żeby te zwierzaki naprawdę wyglądały i poruszały się naturalnie i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Również postacie wyglądają fajnie, jeżeli na zbliżeniach, gdy się je ogląda. Włosy, rewelka. Włosy to jest pierwsza liga, szczególnie Aloy, która ma te dready, widać takie odstające pojedyncze kłaczki. No tutaj powiem Wam, że włosy to pocisnęli okrutnie. Zresztą to widać na zbliżeniach właśnie w rozmowach postaci, że one mają jakieś tam te korale, te wszystkie barachła narzucone i to robi wrażenie. No wygląda to naprawdę fenomenalnie. Wiele osób natomiast narzekało na słabą mimikę postaci. Ja muszę przyznać, że ona nie jest najgorsza jeszcze. Wierzcie mi, że nie jest najgorsza. I mnie to akurat nie przeszkadzało, ale dlaczego mi nie przeszkadzało, powiem wam później. Jako że gra jest sandboxem, oprócz głównej linii fabularnej mamy wiele zadań pobocznych i wzorem, powiedzmy, gier Ubisoftu mamy możliwość zbierania różnych rzeczy, odbijania terenów i tak dalej. Tutaj to są takie, można powiedzieć, typowe rozwiązania z gier sandboxowych. To, z czym miałem jeszcze problem z Horizonem, miałem wrażenie, że ta gra troszkę brakuje jej własnej tożsamości, bo Horizon to jest taka gra, z której wzięto najlepsze elementy z różnych gier i włożono je do jednego kotła z napisem Horizon. Niestety żaden z tych elementów, który został wzięty z innych gier, nie jest lepszy niż to, co widzieliśmy oryginalnie. Na przykład parkour wydaje mi się, że był wzięty z Assassin's Creed, ale nie jest tak dobry jak w Assassin's Creed i tak dalej. Najbardziej mi przypominała gra Horizon najbardziej mi przypominał pod kątem mechaniki walki, najbardziej mi przypominał Far Cry Primal, który bardzo mi się podobał, chociaż nie muszę przyznać, że nie była taka walka dobra jak w Primalu. No, tutaj jest troszkę gorzej. No i właśnie walka. Nasza Aloy oczywiście, ponieważ tak jak powiedziałem, postacie tak jakby wróciły do tego czasu troszkę, no nie kamienia upanego, do takich czasów, powiedzmy, dość zamierzchłych. No, Aloy ma łuk, ma proce, no i oczywiście tym walczy z robodinozaurami, co jest tutaj kolejnym w mojej opinii dosyć takim dziwnym rozwiązaniem, na które się rzucili twórcy, no ale to o tym powiem Wam później. Podobało mi się natomiast to, że Aloy ma różne strzały na przykład do łuku. Jedne strzały rażą prądem, inne podpalają, inne trują, inne przebijają pancerz, a każdy z różnych gatunków zwierząt, z którymi się spotykamy, robozwierząt, ma
określoną słabość, tak? Jednego można łatwo podpalić, innego trzeba przebić w pancerz. To mi się bardzo podobało, bo wprowadzało tak troszkę taktyki, że trzeba było dobrać te odpowiednie strzały, żeby danego wroga zatłuc. I to bardzo pozytywnie wyszło ogólnie, muszę przyznać. Sama walka jednak, że muszę przyznać, że nie była jakaś taka super i przyznam szczerze, że czasami denerwowały mnie trochę głupoty typu, że strzelasz komuś strzałą headshota i on nie ginie i koleś biega ze strzałą w czole wbitą i jeszcze masz ochotę ci się odgryzać. Mówimy o ludziach, tak? Nie mówimy o tych robozwierzakach. Także niektóre elementy takie dosyć głupawe, muszę przyznać, ale to też zrzucam na kark, że gry są oczywiście umowne, one nie są takie dosłowne, więc to też trzeba przyznać, że to nie jest w jakiś sposób tam wielkim problemem. W grze gra bardzo dużo kładzie na zbieractwo i w pewien sposób crafting, który no tutaj jest, można powiedzieć, w pewien sposób automatyczny, ale to jest coś takiego jak było w Primalu, czyli biegniesz, krzaczek zrywasz, gałązki zrywasz. I muszę przyznać, że na początku nawet mnie to bawiło, ale po jakimś czasie, kiedy pod koniec gry stawało się to przymusem, żeby zbierać patyczki, zaczynało mnie to już trochę denerwować, zwłaszcza, że tam, żeby mieć, powiedzmy, taki energię, żeby sobie odnawiać, no to trzeba trochę tych roślinek zebrać. Także to było trochę już, muszę przyznać, męczące, już mnie pod koniec gry mocno denerwowało. Natomiast sam ten crafting bardzo podobny był do Far Cry Primal, właściwie wzięto chyba całkowicie cały ten system z Far Cry Primal i wtłoczono w Horizona. Natomiast oprócz tego oczywiście mamy też różne miasta, tutaj nie wspomniałem jeszcze o tym, możemy te miasta odwiedzać. Jednak brakuje mi, w mojej opinii, znaczy w Horizonie brakuje jakichś ciekawych zadań pobocznych. Gra po jakimś czasie strasznie zaczyna nużyć. Jeżeli ktoś raszuje główną linię fabularną, to tego nie odczuje. Mam wrażenie, że wiele recenzji, które powstały po otrzymaniu promki, czyli przed oficjalną premierą, polegały na tym, że po prostu osoba raszowała, żeby jak najszybciej skończyć, żeby zdążyć na recenzję przed premierą, raszowała po prostu linię fabularną i nie dotknęło ją to znużenie i nuda, kiedy zaczynasz po prostu na tym świecie tam robić inne rzeczy poboczne, bo Ubisoft na przykład ostatnio, chociażby w Watch Dogs 2 pokazał, że potrafi zrobić fajne zadania poboczne, fajne zadania opcjonalne i fajnie rozwiązać zbieractwo. Horizon jest taką grą, która powraca jeszcze do tych starych gier Ubisoftu, gdzie zbieractwo było męczące i tutaj faktycznie to zbieranie przeróżnych rzeczy jest no, dosyć męczące, muszę przyznać. Szczególnie, że mapa jest dość ogromna i przemieszczanie się wcale nie jest jakoś takie szybkie. Oczywiście ja nie korzystałem z szybkiej podróży, także ja też sam sobie troszkę tutaj mogłem powiedzieć, że zaszkodziłem tym znużeniem i też nie używałem konia jak to zwykle, ale porównując do Wiedźmina, Wiedźmin mnie tak nie męczył, a biegałem w nim chyba nawet więcej. Ale to nie jest istotne, nie jest to w sumie w żaden sposób istotne. Przez dłuższą część gry, kiedy poznałem początki fabuły i po prostu przemierzałem sobie świat, można powiedzieć, że grindowałem postać. Od razu powiem, że zebrałem około 98% barachła. Moja postać w momencie ukończenia gry była chyba na 48 poziomie z 50 możliwych, także można powiedzieć, że ukończyłem grę prawie na 100%. Nie na 100%, ale prawie na 100%, bo już mi się nie chciało, już byłem znużony i zaraz powiem Wam dlaczego. Przez pewien czas, gdy poznajemy takie podstawowe zręby fabuły, gra się fajnie, jesteś zainteresowany, ja byłem przynajmniej zaintrygowany, jak to się stało, że te robozwierzaki chodzą po świecie. Byłem zaciekawiony światem gry muszę przyznać, że dość bardzo. No i w pewnym momencie, a bardzo szybko to się dzieje, jeżeli grasz tylko linię fabularną, dowiadujesz się, dlaczego dinozaury pojawiły się na świecie i w tym momencie ogarnął mnie pusty śmiech, gdy dowiedziałem się, dlaczego dinozaury się zjawiły na świecie i dlaczego cywilizacja, która stworzyła sztuczną inteligencję, miała pod swoim tam arsenale bomby atomowe, elektromagnetyczne impulsy, sztuczną inteligencję, nie potrafiła pokonać niebezpieczeństwa związanego z tymi robozwierzakami, a kobieta z łukiem i procą te dinozaury może zabijać bez problemu. Także
To było, w tym momencie miałem takie wrażenie, że gra troszkę nie traktuje mnie poważnie i sam przestałem tą grę traktować poważnie. I to był taki moment, kiedy zacząłem już stwierdziłem, że nie, że ta gra po prostu, ta fabuła i gra robi ze mnie trochę głupiego i zacząłem raszować linię fabularną, a potem linia fabularna na swoje nieszczęście uderza w taki patos, czyli wiecie, jakieś tam poświęcenie dla dobra ogółu, oj tego. Niestety już mnie to strasznie śmieszyło i przestało mnie zupełnie interesować cała ta fabuła, która w sumie jest dosyć łopatologicznie tłumaczona i wkładana ci do głowy taką szuflą, żebyś... Chociaż ona jest strasznie prosta, trzeba przyznać, że to jest dosyć banalna. I koniec końców uznaję, że fabuła w mojej opinii jest jednym z najsłabszych elementów Horizon. I muszę przyznać, że nie podobało mi się. Znaczy, do pewnego momentu było super, ale gdy poznałem już cały ten proces, jak to się stało, że te zwierzaki chodzą po ziemi, muszę przyznać, że byłem mocno zawiedziony i rozczarowany. Wiele osób o tym nie wspomina, ale fabuła jest strasznie idiotyczna. No to w mojej opinii, no, możecie uważać co chcecie. Natomiast jeszcze jedną rzeczą, którą w mojej opinii jest dosyć słaba, to słabo rozwiązano poniekąd walkę ze zwierzętami. Jest to zrobione coś takiego, nie wiem czy ktoś w ogóle na to zwrócił uwagę, że zwierzaki mają swój rewir, po którym się poruszają. Jeżeli wyjdziesz za ten rewir, to chociażbyś stał 3 metry od zwierzaka, on Cię nie zaatakuje, bo nie może wyjść poza obszar, na którym został postawiony. To jest strasznie głupie, bo możesz stać na tym obszarze i po prostu szyć sobie strzałami zwierzaka, który nie jest dla Ciebie żadnym zagrożeniem. Pół biedy, jeżeli on ma jeszcze jakieś ataki, a mają zwierzęta takie ataki, gdzie mogą strzelić w Ciebie czymś, co możemy oczywiście uniknąć, ale nie ma tego zagrożenia bezpośredniego, także bardzo często, kiedy zrozumiesz tą ideę, bardzo często po prostu stoisz poza zasięgiem tych zwierzaków, które nie mogą do Ciebie dojść, bo nie pozwala im ten obszar, po którym się poruszają, sztucznie ustawiony prawdopodobnie przez deweloperów i szyjesz sobie radośnie do niego strzałami i grindujesz postać. Także taki protip, jakby ktoś chciał bardzo szybko postać dobić do jakiegoś rozsądnego poziomu, to jest właśnie taki protip. Kolejną rzeczą, która w mojej opinii wypadła słabo, ale jest tego dosyć mało, to opcjonalne zwiedzanie takich starych podziemnych baz. To mi przypominało, słuchajcie, bieganie po lochach w Assassin's Creed 3, czy tam po podziemiach. Strasznie nudne i takie, no liche muszę przyznać. O wiele lepiej gra sobie radzi z zadaniami pobocznymi, opcjonalnymi, ponieważ te zadania poboczne zazwyczaj są zrealizowane tak, że nie składają się z jednego segmentu, czy składają się one z paru segmentów. Zazwyczaj mamy jakieś śledztwo, że trzeba coś znaleźć, potem iść po śladach gdzieś tam, ale zazwyczaj tak to w finale prowadzi do konkluzji, którą jest oczywiście walka. Walka w tej grze to jest właściwie takie główne zadanie całej gry, czy też Twoje zadanie w tej grze to jest głównie walka, czy to z ludźmi, czy to z robodinozaurami, z robozwierzakami. Także no muszę przyznać, że tutaj też to tak te zadania poboczne były całkiem ok. No, nie jest to ta klasa co Wiedźmin. Tutaj parę osób też pojawiły się, że porównują Horizona do Wiedźmina. Bez sensu jest porównywać te dwie gry, ponieważ to są dwie różne gry. One pod kątem, rozumiem, porównywać pewne mechaniki, bo są pewne mechaniki z Wiedźmina, są zawarte w Horizon. To ok, ale jako całe gry to nie ma sensu, bo to są dwie różne, zupełnie odrębne produkcje, nie ma sensu ich porównywać. Natomiast pewne mechaniki faktycznie zostały zawarte w Horizonie, które widzieliśmy w Wiedźminie. No tutaj już jest to raczej taka kwestia subiektywna, czy lepiej, czy gorzej. W mojej opinii gorzej niż w Wiedźminie, ale to już jest kwestia, zostawiam Wam. Inną rzeczą, która jest bardzo kiepska i chyba druga najbardziej kiepska rzecz w mojej opinii po fabule, to dialogi. Nie przypominam sobie, może inaczej, jest to pierwsza gra od wielu lat, w której pomijałem dialogi. Poza dialogami tymi odnośnie głównej linii fabularnej. Wszystkie dialogi opcjonalne, czy też nawet dialogi z głównej linii fabularnej, które nie prowadzą do jakiegoś zakończenia bądź popchnięcia dalej fabuły, pomijałem. Nie wiem, kto odpowiada za dialogi, ale dawno nie słyszałem tak nużących i nieciekawych i całkowicie pozbawionych treści dialogów. Nie wiem, czy to tylko ja, ale chyba nie tylko ja, bo żeśmy rozmawiali o tym z Wąziem, że dialogi są bardzo niedobre dialogi, aż się chce wyjść z kina. I
jest to jedna z tych gier, i tu się przyznaję, której od wielu lat, tak jak wspomniałem, w której pomijałem dialogi, nie chciało mi się ich czytać, ani ich słuchać po prostu. Nie grałem po polsku, od razu powiem, podobno po polsku jest jeszcze gorzej. Ja grałem po angielsku, z angielskimi dialogami, z polskimi napisami, ale podobno po angielsku jest jeszcze, po polsku jest jeszcze gorzej. Także pod kątem dialogów to jest bardzo marnie, bardzo marnie. I przez to też nie przeszkadzała mi ta mimika, bo większość wypadków po prostu przewijałem to. Albo jak uruchamiała się jakaś cutscenka, to słuchałem, ale niekoniecznie patrzyłem, bo też mnie tak... Głównie mnie interesowały informacje, tak? Bo te cutscenki też jakoś tam szału nie robią pod tym kątem. Niemniej, podsumowując, bawiłem się nieźle. Jeżeli chodzi o taką liczbę, której bym dał, bo wiem, że lubicie takie te cyferki, dałbym tej grze 7/10. To jest, wydaje mi się, całkiem taka ocena słuszna i nie robiąca krzywdy tej grze, bo warto zagrać, zdecydowanie warto zagrać, zobaczyć te fantastyczne krajobrazy, które zostały przygotowane przez Guerrilla Games, bo wydaje mi się, że długo czegoś takiego nie zobaczymy. Natomiast są pewne problemy, które w mojej opinii nie pozwalają dać tej grze wyższej oceny. Fabuła, kiepskie dialogi. Tu jeszcze wspomnę, to jest w ogóle też warto wspomnieć i to oczywiście w superlatywie, że jak na tak ogromną grę, tak ogromny sandbox, bardzo niewiele jest glitchy. Naprawdę pod kątem przygotowania tej gry przed, nie wiem, beta testerów czy programistów, no to ta gra jest praktycznie pozbawiona w ogóle glitchy. No przynajmniej mi się nie zdarzyło, ani razu mi się nie zawiesiło, ani razu, znaczy spotkałem jakieś glitche, które zobaczycie na końcu, ale pod kątem przygotowania produkcji, no to naprawdę tylko przyklasnąć, bo to jest naprawdę gra, która nie posiada praktycznie w ogóle błędów. I to, znaczy mówię o takich jakichś graficznych błędach, że tam coś się stanie, tego, no to pod tym kątem to no wielki szacun. Wielki szacun. Niemniej wracając, no 7/10 jest to taka ocena, wydaje mi się, uczciwa. Nie jest to średniak, ale nie jest też to gra, która zasługuje na jakąś wysoką w mojej opinii ocenę. Myślę, że ten hype był sporo przesadzony, bo w momencie, jak pamiętacie, gdy wyszły promki, pojawił się taki ogromny spust tych wszystkich osób, które dostały te promki na temat tej gry. Mocno przesadzony w mojej opinii, mocno na wyrost, ale 7/10 gra, myślę, że uczciwie powinna otrzymać. Warto zagrać, warto poznać, chociaż tak jak mówię, jeżeli chłoniesz grę oczami, to na pewno będziesz zadowolony. Jeżeli dla fabuły, to może być ciężko, no to może być ciężko. Niemniej jednak Horizon przyznaje się do błędu, że twierdziłem, że gra w ogóle nie powinna mnie interesować, a jednak spędziłem na niej masę czasu, bo grałem około w nią 40 paru godzin, co jest wynikiem konkretnym. I dopiero zacząłem się gdzieś nurzyć przy 35 godzinach, czyli pod sam koniec już zaczynałem być bardzo potwornie znużony Horizonem. Co w mojej opinii na 35 godzin, kiedy ta gra utrzymywała mnie w ciekawości, no to jest bardzo dobry wynik. Ok, taka jest moja ocena Horizon Zero Dawn. Pamiętajcie, że jest to ocena subiektywna, nie musicie się z nią zgadzać, nie musicie brać jej pod uwagę przy zakupie. Niemniej jednak powiedziałem Wam, co mi się podobało, co mi się nie podobało. No i tyle. Decyzja o zakupie należy do Was. Horizon, jedna z najładniejszych gier na PlayStation 4. Niemniej jednak z paroma dość rażącymi i upierdliwymi błędami. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. W świecie, gdzie rządzą robozwierzaki, Ruda Aloy ma misję do spełnienia. Towarzyszy jej mały szary kwadracik, bliźniacy syjamscy oraz Dzik, który ćwiczy do zapierdalania na galerze. Jezu, nie powinienem bluźnić. Więc Dzik, który jest bratem dziewczynki z porem. Horizon Zero Dawn. But it's that little last day, Lando, but I can do, 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 do,